Ale czy było warto tu wejść? W sumie nawet nie patrzyłem na żadne zdjęcia i nawet nie wiem, czego się spodziewać. Mam tylko zamiar zjeść tam po prostu gyrosa, którego sobie specjalnie 100 km przywiozłem tutaj. Choć miałem w planach pójść do jakiegoś kepsa albo coś w tym stylu, ale wolałem swojego gyrosa, bo po prostu jest na pewno lepszy. Idę do góry i zobaczymy, czy będzie widok na miasto, czy raczej to będzie jakiś bait i tylko miejsce spotkań lokalnej młodzieży. Ciężko stwierdzić, no ale zaraz zobaczymy. Jaka ta, ale zajebista. Paproć, genialna. Po prostu za to uwielbiam polskie lasy, że jest po prostu taka paproć i tyle. Ona wygląda tak dziko, majestatycznie, tak tajemniczo. Dobra. Dziennik pokładowy. Zrobił się płaski teren. Także już widzę Giewont. A tak serio spoko, chociaż się wyrównało, bo już nie chciałem się wchodzić tutaj na górę. I chyba trzeba będzie jakoś odbić, żeby tu zobaczyć tą łysą górę, czy nie. Czy łysa góra tutaj jest z drzewami. Jak jest z drzewami, no to trochę lipa, a nie łysa góra, ale może jakiś kawałek jest wycięty. Nie wiem, jakoś trzeba będzie odbić, pewnie gdzieś, nie wiem, w lewo. Problem jest taki, że chyba źle poszedłem, bo jakby nadrobię dookoła ten las, ale bez różnicy. Fajny las. O, jakie sosny. Nie no, sosny trochę jak z mojej okładki. Kiedyś chcę zrobić taki utwór. Fresh Relief. Takie badziewie. Co jeszcze nie umiałem klikać w komputer. Ale było spoko. Dzisiaj jest fajny dzień, listopadowy. Słońce. Rzadkość. Tak naprawdę już zaczęła się szaruga jesienna, więc powinno już być szaro. Ale specjalnie tak mówiłem, dobra, poczekam aż będzie słońce, wtedy tu przyjadę. Bo po co mam tu przyjeżdżać, jak jest szarówa? Bez sensu. A tak można sobie opalić za kola. Ale fajny to jest las taki dziki, choć dużo tu jest w sumie leszczyny. Nie wiem, jakoś pod Warszawą mało jest to spotykane, tam jest więcej. Tutaj tak samo leszczyna, tam jest po prostu, pod Warszawą jest to taka przejedzona. Tam jest po prostu więcej, tego niedobrego badziewia, czyli i to ciuriemcho amerykańsko. Nie lubię jak są takie świerki. Wtedy zawsze robi się tak dziwnie, mroczno, tajemniczo. I co ja robię ze swoim życiem? Choć żeby nie było, ale zajebisty Bóg. Wow. No i za to go po prostu uwielbiam. To jest po prostu drzewko bonsai, a to nawet nie jest ono. W sumie tego buka najłatwiej zrobić na bonsaja i ja takie mam w doniczce, w chałupie i zrobię z nich bonsaja, jeszcze nie wiem jak, ale są. No tutaj jakbym dał stop klatkę komuś by powiedział, nie wiem, jestem w górach izerskich. Uwielbiam taki mech. Podobny jest do karmnika ościstego. Może to jest coś z rodziny karmnik ościsty, który jest zimozielony i wygląda super. Czy jak coś, to ja mam kozik ze sobą? Jakby tu jakiś wilk wyskoczył? Mam. Chyba nie trzeba oskurować zwierzynę. Dobra, idę dalej. Przypał. Ale rydliny? Nie widać tego. Takie rydliny, w których były sadzone te świerki najprawdopodobniej. No, pewnie ze 50 lat temu. Kurde, no to jest tyle tych świerków. Pod Warszawą to już w ogóle rzadkość. Choć świerki, one mają ten problem, że one są słabo odporne na suszę po prostu. Tak samo jak brzoza. Z racji tego, że jest jak jest, to nie są najlepsze gatunki do przeżycia w Polsce. Tam jest klimacik, ale to już z górki na pazurki. Nie widać tego w ogóle, tam jest strasznie stromo. Ale ja idę tu. Chcę zjeść tego gyrosa na tej górze, bo zjadłem dzisiaj tylko 2 naleśniki.
i tak zwanego banana w plecaku, który bierze się, jak się gdzieś idzie z chałupy, czyli taki po prostu zgnieciony, taki jest. Niestety, czasem takie jest, że trzeba zjeść zgniecionego banana. No nie spodziewałem się, że to będzie tak mokro. Mogłem wziąć z Gore-Texem buciki, ale chyba mi się moje kalosze nie zamoczą. O, budka. Zawsze myślę, że w lesie w takich budkach są po prostu kamery. Na tych, co na przykład wywożą drewno z lasu czy usowników. A w tej pewnie nie ma. Co to jest na tym drzewie? Co to jest? Wiózka piorun szczelił? Czy co to jest? Jakaś szmata wisi? O! Co to jest? Ale super. National Geographic, a to nawet nie jest on. Dobra, jednak to wiózka piorun szczelił, a tak naprawdę z daleka wygląda jak jakiś szmata wisiała. Chyba to tutaj. Finalnie chyba mi się udało. Bo już jestem po prostu głodny, no. Ile to można? Powiem szczerze, ciągnie tu po rajtuzach. I co? No jest to góra jakaś, ale no, czy łysa? No i gdzie łysa góra? Że tu, na dole? No tutaj to już wieje fest. Oj, tu jest spocik. Żeby nie było, 200 metrów nad poziomem morza. Musiałem założyć czapkę, bo tu ciągnie po uszach. Ale czy było warto tu wejść? Jeszcze nie wiem. Zaraz się przekonamy. No tu jak jest stromo. Pasażer Nostromo. Jest super miejscowa. Kur... Dobra, opłacało się tu wejść. Nic nie widać, bez pod słońce. Ale opłacało się tu wejść. Ja mogłem... O Boże, co sierota. Ja mogłem tędy wejść od ulicy od razu. A ja zrobiłem kruzyn po całym leśce. Po całej ośce. Ja zrobiłem spacer po całym lesie. Dobra, czas na kebaba. No ale jest panorama miasta. Spoko, no. Szkoda, że żadnej ławki nie ma. Ani nic z tych rzeczy. Dobra, ale czas na kebaba. Tak naprawdę na gyrosa. O, wiem. Założę przeciwwiatrowy ten device'ik. Jak to się mówi? Dead cat. No i teraz powinno być 100 razy lepiej. Raz po raz, raz. I co? Jem! Z kurczakiem z grilla. Tylko najgorsze, że nie wziąłem sosu. Tak wygląda. Pita home made. Najgorsze, że nie wziąłem sosu, bo mi cały by zamógł. That's all. Ciekawe, czy słychać, jak tu wieje. A wieje nader mocno. Park jest ciekawy, choć myślałem, że będzie większy w sumie. Eksypka na zdjęciu wydawał się na większego, ale spoko. Wprawdzie mało tu jest zimozielonych, głównie tutaj są jakieś berberysy. Coś takiego. Dobra, nie samymi roślinami człowiek żyje. Taki park pośrodku miasteczka w północnym Mazowszu. Ma swój klimacik. W sumie ta chałupina wygląda ciekawie. Widać, że nie tylko ja lubię tu przesiadywać. A gdzie ja w ogóle jestem? Bo mieścina jak mieścina. Mlawa. Jak to było w jednej kronice, mówione tak oldschoolowo przez L. Najbardziej kojarzy mi się z San Francisco, ale takim na Mazowszu. Nie mówię o jakiejś patolii, tylko o ukształtowaniu terenu, gdzie raz się idzie z górki, a raz pod górkę. I jak było w tej kronice z lat 60., jest wciąż aktualne, czyli wiecie,
Jest tutaj trochę starych kamieniczek, bloków, ruder, ale też buduje się dużo nowego. Nawet scenę mają, zawsze coś się dzieje. Poza tym, że kursantów lekcji jazdy jest tu multum, co mnie zaskoczyło, to wydaje się tu sympatycznie. Choć nie wiem, jak wygląda tutaj zdawalność, ale zaskoczyła mnie jedna rzecz, że ktoś taką wersalkę wyrzucił na śmieci, no to już naprawdę chyba zmiana idzie. Ale vibe. W sensie chodzi mi o tą budkę dla taksi. Złoto. Mazowsze surowe i gęste otacza mnie. Nawet jak zwykło się mówić o małych miasteczkach, że umierają bez jęku. To kolejny cytat z kroniki. Wiem, że jest ponadczasowe. Większość ludzi szuka szczęścia na Bali, myśląc, że zmiana otoczenia o 10 000 kilometrów coś zmieni w ich życiu. Spoiler, to tak nie działa. Nie interesując się kompletnie swoją własną okolicą wokół komina. Ja wolę eksplorację bliskiej północy, dla mnie chociażby to północ, bo jak widzisz codziennie na przykład pociąg, gdzie stacja końcowa to Mława czy Działdowo, to w końcu zaczynasz się zastanawiać, jak wygląda ta stacja końcowa, co jest w tym mieście, czy to dziura zabita dechami, pipiduwa, czy może tętni tu życie, o którym nie ma się pojęcia, żyjąc we własnej bańce, we własnym sosie, bo tak jest wygodniej. Dlatego eksploruję nieznane mi tereny, bo zawsze można się zainspirować i coś ciekawego, nawet coś banalnego można dostrzec lub zauważyć coś, co dla tubylców jest zwyczajne i oczywiste. Nawet w obrębie tego samego regionu, czyli Mazowsza, można zobaczyć różne rzeczy, nie jeżdżąc jakoś wybitnie daleko. Okej, a co mnie tu śmieszyło? Moda na kapustę, która tutaj też dotarła. Te ozdobne odmiany, dramat. Liczę, że to się wreszcie skończy, bo nie jest to ładne, moim zdaniem, no ale chociaż jest brzydkie. Kto to wymyślił, to ja nie wiem, ale ten fakt to już pomijam. Normalną kapustę kupić i po prostu zrobić sobie zasmażaną czy cokolwiek, jest lepiej wydane pieniądze niż coś takiego. Po prostu jakieś cuda na kiju. Jeszcze były te filozoficzne rozkminy, jak dawne hieroglify w sensie. Są lepsze rzeczy niż mazanie po ścianach, ale nie wiem, może komuś internet wyłączyli i nie miał co ze sobą zrobić i tak artystę tknęło. Ciężko stwierdzić. Głupota mnie zawsze śmieszy, ale ewidentnie pani Katarzyna jest tutaj adorowana w okolicy. Kimkolwiek jest, gratuluję wielbiciela, a ja się cieszę, że po prostu zdążyłem uwiecznić to dzieło, bo może już jest zamazane.